Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz po danych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Szybki komentarz po danych z rynku pracy z USA. Nagrywam ten materiał 15-20 minut po danych z rynku pracy, więc to są najświeższe informacje, które chciałbym Państwu przekazać. Oczywiście zachęcam także do porannego komentarza, w którym zawarłem tezę o tym, że dane, które są złe, powinny być odebrane pozytywnie, a dane, które będą dobre, powinny być odebrane negatywnie przez rynek ryzyka, czyli przez indeksy giełdowe, które powinny spadać, amerykański dolar powinien się umacniać. Powinniśmy mieć wtedy świadkami osłabienia surowców i oczywiście powinno to negatywnie działać na rynku emerging markets, taki jak na przykład rynek krajowego złotego, który cały czas jest handlowany podczas bardzo małej płynności podczas dzisiejszego dnia. No ale jaka będzie rzeczywistość? To jest to, co będziemy dzisiaj obserwować. Oczywiście jeszcze o godzinie 16 mamy dane makroekonomiczne o wskaźniku ISM, ale ich znaczenie jest zdecydowanie mniejsze. Te dane z rynku pracy plus dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy w przyszłym tygodniu, one będą determinować zachowanie amerykańskiego dolara w drugiej części stycznia i oczywiście na wszystkich innych klasach aktywów na całym świecie. A to są pierwsze z tych super ważnych danych i przeanalizujmy, jakie one dokładnie są. Najważniejszy dla inwestorów jest wskaźnik non-farm payrolls, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Okazało się, że dane były lepsze o 20 tysięcy od mediany prognoz. I co jest także bardzo ważne, kiedy zobaczymy inne subwskaźniki, to obserwujemy bardzo podobne zachowanie. Private payrolls potwierdziły to, co wczoraj odczytaliśmy ze wskaźnika ADP. Tutaj także dane były zdecydowanie lepsze niż zakładały prognozy i nawet pokonaliśmy odchylenie standardowe od mediany prognozy i to oczywiście sygnalizuje, że w sektorze prywatnym jest jeszcze lepiej niż można było zakładać, co jest bardzo dobrą informacją, więc na chwilę obecną przy tych dwóch ważnych subwskaźnikach widzimy optymizm, który płynie z gospodarki, ponieważ nie widać osłabienia gospodarczego, nie widać jakichś negatywnych zjawisk, wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. To jest także bardzo ważna informacja dla rynków, dla giełd papierów wartościowych na całym świecie. Trzecim składowym był wskaźnik zmiany zatrudnienia w sektorze przemysłowym i on był dokładnie taki, jak zakładały prognozy, jak była mediana prognoz. No i oczywiście na samym końcu stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia była najbardziej optymistycznym wskaźnikiem, ponieważ ona spadła do poziomu 3,5% w grudniu i było to tak, jak tylko niewiele, jak tylko jeden podmiot prognozował w ankiecie bloombergowej, która jest teraz w tle, co oznacza, że dane są bardzo dużym zaskoczeniem. Nie widać żadnych oznak osłabienia gospodarczego, jakiejś, nie mówiąc już o recesji, więc teoretycznie dane, które są w takiej skali, w takim stopniu publikowane za grudzień, które pokazują taką sytuację w gospodarce amerykańskiej, zachęcać będą Fed do dalszych agresywnych podwyżek stóp procentowych. Więc teoretycznie, zgodnie z tymi założeniami przedsesyjnymi, im dane lepsze, tym gorzej dla rynków ryzyka, dla giełdy papierów wartościowych, dobre są dla amerykańskiego dolara, złe powinny być dla bitcoina, dla surowców, dla wszystkich innych klas aktywów związanych z ryzykiem rynków emerging markets, w tym rynku złotego. Ale czy tak będzie? Właśnie to jest to pytanie. Czy rynek faktycznie tak to odczyta, że im teraz dane lepsze, tym gorzej dla rynków ryzyka. Czy tak się stanie? Będziemy to właśnie dzisiaj monitorować podczas całej dzisiejszej sesji. A odpowiedzią na to pytanie będzie oczywiście to, gdzie ta implikowana stopa procentowa zawędruje. Zachęcam do powrotu do porannego wpisu, gdzie zaznaczałem, jakie były oczekiwania co do implikowanej stopy procentowej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku przed danymi, a teraz mamy ten zrzut z ekranu 15 minut po danych makroekonomicznych. No i co widzimy? Praktycznie implikowana stopa procentowa się nie zmieniła.
I to jest pierwsze zaskoczenie, które widać na te 15-20 minut po danych makroekonomicznych. Teoretycznie powinniśmy być tutaj już bardzo wysoko na tej implikowanej stopie procentowej. Ona powinna grubo pokonać poziom 5%, ale jak widzimy, na razie się ona nie rusza i też jestem ciekawy, co się stanie w kolejnych minutach i w kolejnych godzinach. Dla porównania, jak zachowuje się implikowana stopa procentowa dla strefy euro i w tym wypadku widzimy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w lipcu w tym roku. Stopy mają być na poziomie mniej więcej między poziomem 3,25% a 3,5%. Tu ma być szczyt cyklu podwyżek według rynku, co widać na tym wykresie w tle. No i ci, którzy nie widzą na bieżąco, jaka jest zmiana implikowanej stopy procentowej, powinni obserwować zachowanie w czasie rzeczywistym amerykańskich obligacji 10-letnich, które także zachowują się bardzo interesująco i nie potwierdzają tej pokrętnej logiki, która była wcześniej przed danymi makroekonomicznymi snuta, czyli dane makroekonomiczne, które pokazały się o takich wartościach, powinny doprowadzić do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. Tutaj mamy spadki. Czy to rzeczywiście się utrzyma? Tutaj mamy 2 punkty odniesienia, 3,75% od góry, opór, wsparcie na poziomie 3,70%. No i zobaczymy, gdzie amerykańskie obligacje się ustawią po godzinie 16. Każdy spadek poniżej wsparcia 3,70 będzie optymistycznym sygnałem dla giełd papierów wartościowych, dla rynków ryzyka, a każdy wzrost powyżej poziomu 3,75% to sygnał negatywny dla indeksów giełdowych i dla ryzyka, a optymistyczny dla amerykańskiego dolara. Więc pierwszy rynek, na który patrzmy, nie mając dostępu do śledzenia rynku pieniężnego, to rynek amerykańskich obligacji. I drugim rynkiem jest oczywiście amerykański dolar. I w tym wypadku, jeżeli po godzinie 16 będziemy poniżej poziomu 1,05, to oczywiście dane będą odczytywane właśnie zgodnie z tą pokrętną logiką. Czyli im dane lepsze, tym silniejszy amerykański dolar i negatywnie dla ryzyka. A jeżeli uda się wrócić nad poziom 1,05, a najlepiej nad poziom 1,0550, to w takiej sytuacji oczywiście sygnały płynące z analizy technicznej będą dawały nam tutaj wskazania na rzecz ryzyka, a przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Więc po godzinie 16 myślę, że bardzo wiele będzie wiadomo i będzie już ustawiona sesja na Wall Street podczas tego ostatniego dnia w tym tygodniu i będziemy wiedzieć więcej także przed tymi danymi o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które poznamy w przyszłym tygodniu, które także będą ważyły nam o losach rynku. Teoretycznie te dane powinny dać nam wzrosty pary dolar do jena. Na chwilę obecną tego nie obserwujemy i indeksy giełdowe powinny spadać łącznie z testem wsparcia 3800 punktów, ale na chwilę obecną futures zaczyna rosnąć i to także jest zagadka. Mamy cały czas relatywnie mocną giełdę papierów wartościowych w Niemczech. Widać cały czas jak na dłoni, że relatywnie zachowuje się niemiecka giełda lepiej niż Wall Street. I moim zdaniem jest to pochodna tego, że właśnie euro się umacnia, a amerykański dolar osłabia się na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Tutaj na razie nie widać większych zmian. No i próba była wywołania tendencji spadkowej na Bitcoinie, ale została ona powstrzymana i na razie jest tutaj cały czas stabilizacja. Widzimy, jak wypłaszcza się średnia krocząca, tutaj ta taka średnioterminowa w ujęciu intradayowym. No i na tym wykresie 4-godzinowym oczywiście sygnał płynący o tym, że mamy do czynienia z klasyczną konsolidacją na zanikającej zmienności jest faktem. Natomiast dane teoretycznie powinny moim zdaniem doprowadzić do spadku Bitcoina. Ale czy tak się stanie? No właśnie, odpowiedź na pytanie prawdopodobnie rozstrzygnie się dopiero po godzinie 16. Dane powinny doprowadzić do spadku ceny miedzi, ale na chwilę obecną widzimy tylko powrót do tej konsolidacji na poziomach, które były obserwowane, które są obserwowane od początków grudnia, czyli naprawdę nic nowego się tutaj nie wydarzyło i jedyne co zaskakuje to oczywiście także wzrosty ceny złota. W tym wypadku górna banda tego klina zwyżkującego jest na poziomie $1850 i dopiero powrót na ten poziom będzie oznaczał, że popyt na ryzyko wygrywa i ma ochotę wydźwigać te indeksy giełdowe i cenę złota tak wysoko jak tylko się da. Teoretycznie cena złota powinna spadać, ponieważ amerykański dolar powinien się umacniać, a rentowności amerykańskiej obligacji powinny iść do góry. W takiej sytuacji inwestorzy na całym świecie faworyzują amerykańskie obligacje z powodu tego, że one płacą odsetki i oczywiście można zarobić także na ruchu cen, a cena złota
nie płaci żadnych odsetek, a przetrzymywanie tego kruszczu dodatkowo jest związane z kosztami przetrzymywania, stąd też złoto zachowuje się odwrotnie, koreluje z zachowaniem amerykańskich obligacji. No i warto także patrzeć na koniec na zachowanie ropy naftowej, ale w tym wypadku wygląda na to, że niewiele się tutaj wydarzy i te dane makroekonomiczne teoretycznie powinny doprowadzić do spadków ceny ropy naftowej. Jednak te wsparcia, na których teraz się znajdujemy, mogą blokować wszelką podaż. Dlatego też także po godzinie 16 tutaj wiele się wydarzy. Obserwujmy właśnie po godzinie 16, jak będzie się ustawiała sesja na Wall Street. To są moje wnioski i szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA. Przynosi nam takie, moim zdaniem, wnioski. Będziemy obserwować, gdzie się dzisiaj zakończą notowania, ponieważ tworzymy świece tygodniowe i ma to także bardzo duże znaczenie, bo jest to pierwszy handlowy tydzień w tym tygodniu i oczywiście inwestorzy będą wyciągali na podstawie tego, gdzie się zakończyły notowania w tym tygodniu, wnioski co do całego 2023 roku, a jest szansa na to, żeby popyt na ryzyko zaatakował i żeby obalił tą logikę pokrętną, o której opowiadałem dzisiaj rano, że dobre dane to złe dane dla ryzyka, a złe dane to dobre dane dla ryzyka. Czy tak się stanie? Zobaczymy. I oczywiście na końcu zachęcam do materiałów edukacyjnych. Zwłaszcza na przełomie roku warto się zapoznawać z opiniami analityków dotyczącymi tego, co się ma wydarzyć w całym 2023 roku, by poznać opinie, by poznać, jak rynek pozycjonuje się, co według niego może być najbardziej atrakcyjne, a co najmniej atrakcyjne. I materiały edukacyjne dostępne tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, są tego najlepszym przykładem. Zachęcam do tego, żeby się z nimi zaznajamiać. Komentarz dotyczący tego, jakie są perspektywy giełdowe na 2023 rok. Jeszcze raz przypomnę, na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby poznać opinie analityków. Można się z nimi zgadzać albo nie, też nie, ale zachęcam, żeby się z nimi zapoznawać na cały 2023 rok. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.